Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację kolejnego serwera. Dziś na stole mamy Della PowerEdge R440. I jak zwykle omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie mamy możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje, a dodatkowo podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jego temat. Zapraszam. Jak duży jest to serwer? Jest to serwer 1U przeznaczony do szafy rack 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 61 cm dla wersji 8x2,5 cala i 66 cm dla 4x3,5 i 10x2,5 cala. W zależności od tego, czy serwer ma sloty 2,5 czy 3,5 calowe, bez dysku waży około 15 do 17 kg. Jest to mniejszy i lżejszy serwer od wcześniej omawianych na kanale R640 i R740. Bez problemu mieści się nie tylko w standardowych pełnowymiarowych szafach rack, ale też w tych nieco płytszych. Przejdźmy do przodu serwera. Niezależnie od wersji dyskowej, udało się z przodu zmieścić port VGA do monitora, włącznik, zwykłe USB 2.0, mikro USB do iDracka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyny. Podobnie jak w innych serwerach Della, możemy zamontować maskownicę odcinającą dostęp do dysków za pomocą klucza lub bardziej zaawansowaną wersję z ekranem, na którym m.in. możemy zobaczyć czy zmienić adres IP serwera. R440 występuje w trzech wariantach: 4x3,5 cala, 8x2,5 cala i 10x2,5 cala. Zacznijmy od wersji na dyski 3,5 calowe. Mamy 4 sloty na klasyczne duże dyski, ale jak najbardziej możemy w nich zamontować również SSD za pomocą adaptera, podobnie jak małe, wysokoobrotowe dyski HDD. W zależności od tego, czy dołożymy kontroler sprzętowy, czy pozostaniemy na zintegrowanym, mamy dostęp albo do dysków SAS i SATA, albo tylko SATA. Wersja 8x2,5 cala pozwala nam na zamontowanie większej ilości mniejszych dysków. Jeśli ktoś planuje głównie pracować na SSD i nie potrzebuje dużych dysków HDD, to jest to zdecydowanie lepsza opcja. I topowy wariant 10x2,5 cala. Tutaj kontroler sprzętowy do dysków mamy już zawsze w zestawie. 10 slotów tego po prostu wymaga. Ciekawostką wyróżniającą go mocno od pozostałych jest opcjonalne wsparcie do 4 dysków NVMe U2 lub U3. Wybierając odpowiednie okablowanie, możemy uzyskać serwer z np. 6 dyskami SSD niższej klasy SAS albo SATA i 4 szybszymi klasy NVMe. Co trzeba powiedzieć, to to, że dyski NVMe w tej opcji zawsze są podpinane transparentnie. Nie przechodzą przez kontroler sprzętowy, więc zawsze są w trybie HBA. Świetnie nadają się do software'owych macierzy budowanych w Windowsie albo, moim zdaniem, ciekawszych i lepszych w ZFS, np. w Proxmoxie. Może wetnę się w specyfikację z rekomendacją. Ogólnie ten serwer bardzo fajnie nadaje się do wirtualizacji pod Proxmoxem. Możemy skonfigurować taką topową opcję z kontrolerem HBA do dysków SATA, dobrać 4 NVMe, również podpięte transparentnie, i możemy zrobić kilkuwarstwową macierz ZFS. Na przykład na 4 HDD-kach postawić RAID Z, RAID Z1 pod przestrzeń wolniejszą, na 2 SAS SSD mirroring pod wirtualizator albo wolniejsze, mniej wymagające VM-ki, a na 4 NVMe zbudować najszybszą przestrzeń z myślą o SQL-u czy tych bardziej wymagających maszyn wirtualnych. Wracając do kontrolerów, w serwerze możemy zamontować w specjalnym slocie wewnątrz jeden z 5 rodzajów. Z myślą o ZFS-ie możemy sięgnąć po H330, który potrafi pracować w trybie RAID 1, 5 i 10, albo właśnie w wymaganym HBA, i HBA 330, który jest jego bliźniakiem z trochę czystszym firmwarem. A jeśli wolimy klasycznego RAIDa, to mamy do wyboru H730 z gigabajtową pamięcią cache i podtrzymaniem bateryjnym, H730P, czyli ten sam kontroler, ale z 2 GB pamięci, i topowy H740P, czyli wyższy model z szybszą pamięcią cache i aż z 8 GB. Wszystkie z tych trzech są w stanie pracować w trybie RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60, więc wybór zależy od tego, jakiej wydajności oczekujemy. W R440 wnętrze mamy mniej złożone niż w większym bracie R640. Mamy tylko jeden rodzaj radiatorów i wentylatorów. Wentylatory są nadmiarowe, ale nie hot-swapowe, czyli w razie awarii serwer będzie dalej pracował, ale wymianę tego jednego uszkodzonego wentylatora musimy przeprowadzić na wyłączonej maszynie. Radiatory z kolei są dość nietypowe. Dell zdecydował się zrobić je tak, by delikatnie różniły się kształtem, a to znaczy, że nie możemy zamieniać ich miejscami między procesorem pierwszym a drugim. A to dość ważna informacja, bo jeśli już macie R440 z jednym procesorem, albo takiego kupicie i w przyszłości byście chcieli dołożyć drugi,
to musicie koniecznie kupić odpowiedni radiator, a te często nie są poprawnie opisywane na internecie. Także jeśli kiedyś będziecie w potrzebie, to w GetPrice wiemy doskonale, którego potrzebujecie. Jeśli chodzi o procesory, to mamy nieco mniejszy wybór w stosunku do wyposażonych w ten sam socket LGA 3647 serwerów z wyższych serii jak R640 czy 740. Możemy zamontować procesory z serii Xeon Scala Black, Silver, Gold, Platinum pierwszej i drugiej generacji, ale do 140 W TDP. A w tym zakresie mamy procesory od 4 rdzeni i 8 wątków do 26 rdzeni i 52 wątków. A że serwer można skonfigurować z jednym lub dwoma procesorami, to znaczy, że możemy mieć od właśnie 4 rdzeni do aż 52 w jednej maszynie. A tak duży zakres możliwości konfiguracji powoduje, że R440 możemy wykorzystać zarówno jako prosty magazyn danych dla wersji 4x3,5 cala, ale możemy też zrobić kompletną maszynę do SQL i wirtualizacji na wersji 8x2,5 cala czy 10x2,5 cala. Na płycie mamy 16 slotów na pamięci DDR4. Serwer obsługuje zarówno ECC RDIMM, jak i LRDIMM, ale jak zwykle przypominamy, by ich ze sobą nie mieszać, albo jedne, albo drugie. Większość procesorów Gold i Silver pierwszej generacji pracuje maksymalnie z taktowaniem 2400 lub 2166 MHz, a drugiej generacji większość z 2666 lub 2933 MHz. Serwer obsłuży kości taktowane od 2133 do 3200 MHz, ale oczywiście będą pracować z prędkością maksymalną dla danego procesora. Maksymalnie możemy wyposażyć sprzęt w terabajt pamięci RAM w kościach po 64 GB, ale warto dodać, że w konfiguracji jednoprocesorowej liczba naszych dostępnych slotów spada o połowę i wtedy możemy uzyskać maksymalnie 512 GB. Żeby sprzęt się uruchomił, musimy wsadzić przynajmniej jedną kość per procesor. Czyli do podstawowej jednoprocesorowej konfiguracji do rozruchu wystarczy nam jeden moduł. My uparcie zalecamy jednak obsadzać serwer minimalnie po 2 kości RAM per procesor, tak byśmy mogli czerpać korzyści z trybu Dual Channel. Na płycie, podobnie jak w pozostałych delach 14 generacji, mamy miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0. Przy czym ten drugi jest nam potrzebny, gdy chcemy korzystać ze wszystkich możliwości Windowsa Server 2022 czy 25. W R440 mamy kilka opcji, jeśli chodzi o sloty PCI. Łącznie serwer wyposażony w 2 procesory pozwala na montaż do 2 riserów. W takiej konfiguracji możemy osiągnąć do 2 slotów PCI 3.0 niskiej wysokości razy 16, albo wykorzystać jeden riser pełnej wysokości, również PCI 3.0 razy 16. W środku serwera jest też niewychodzący na zewnątrz riser przeznaczony na kontroler dysków, ale z uwagi na jego położenie i zastosowanie nie nadaje się do żadnych kart z zewnętrznymi portami. Jeśli chodzi o wykorzystanie kart PCI, to mamy dużo opcji. Od kart sieciowych, przez kartę FC, dyski NVMe, po niewymagające dodatkowego zasilania akceleratora czy karty graficzne. Jedną z kart, którą możemy użyć, jest też taka przewidziana do rozbudowy pojemności dyskowej w RAIDzie. Karta BOSS to dostępne rozszerzenie pamięci montowane w slocie PCI. Mieści 2 dyski SSD M2 SATA i pozwala zrobić na nich software'owy RAID 1. To rozwiązanie wykorzystywane jest najczęściej jako miejsce na wirtualizator albo na system operacyjny. Poza portami PCI z riserów mamy jeszcze jeden warty uwagi slot na płycie głównej. OCP 2.0 to standard do kart sieciowych. Port ten pozwala nam w ciasnym miejscu upchnąć pod riserem PCI jeszcze jedno pełnoprawne rozszerzenie. Możemy tutaj wsadzić kartę sieciową od 2 razy 1 gigabit na RJ45 po 2 razy 10 gigabit na SFP, czy nawet 2 razy 25 gigabit SFP28. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera na stronie. Są też modele oparte na chipsetach Intela i Broadcoma. Przechodząc do tyłu serwera, widzimy sloty na karty PCI, karta OCP, w naszym przypadku 2 porty 10 gigabit SFP+, port gigabitowy RJ45 do zdalnego zarządzania iDRAC, 2 porty USB 3.0, 1 port serial i drugą VGA do monitora. Widzimy również diodę pomagającą odnaleźć serwer w szafie administratorowi. Możemy ją zdalnie włączyć, by w szafie pełnej serwerów łatwiej wykryć ten, który nas interesuje. Dodatkowo świeci też na pomarańczowo, jeśli serwer wykryje jakieś błędy. Serwer występuje w 2 wariantach. Jeden zakłada pojedynczy zasilacz, nie hot-swapowy 450 W, a drugi, lepszy, ten widoczny na stole, ma 2 zasilacze 550 W hot-swap, czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna dalej będzie pracować, a wymianę można przeprowadzić na gorąco bez wyłączania serwera. Na pokładzie serwera mamy iDRAC'a 9. generacji. Fabrycznie dostępne są poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center. Nasze serwery jednak oferujemy przynajmniej z iDRAC'iem w wersji Enterprise, tak by zapewnić Wam od ręki dostęp do zdalnej konsoli, która naszym zdaniem jest po prostu musem w dzisiejszych czasach. Szerzej o tym, co można w iDRAC'u ustawić, sprawdzić czy skonfigurować,
opowiadamy też w innych naszych filmach na YouTubie, więc jeśli Ci to interesuje, to zachęcam zerknąć. Serwer kompatybilny jest z dwoma rodzajami szyn. Jedne, tak zwane serwisowalne, pozwalają na kompletne wysunięcie serwera z szafy rack, drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają jedynie na częściowe wysunięcie. Podobnie jak R640 czy R740, ten model jest bardzo uniwersalny, ale pozycjonowany jako oszczędniejsza opcja. Jeśli nie szukamy najmocniejszych procesorów, to mamy tutaj miejsce na oszczędność. Najczęściej wybierany przez małej i średniej wielkości firmy, z myślą o podstawowych usługach przy minimalnej konfiguracji lub jako kompletną maszynę do wirtualizacji, pracy księgowości czy pulpitów zdalnych w bogaci wyposażonych zestawach. Serwer ten i wiele innych mamy na stanie tutaj w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw dla swoich potrzeb. Lub jeśli nie czujesz się pewnie ze samodzielną konfiguracją, daj nam znać. Odezwij się mailowo czy telefonicznie, chętnie Ci pomożemy. A jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego serwera, to śmiało pisz w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.